W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy 3 efektowne zdobienia kamienno-marmurkowe o różnym stopniu trudności. Od najłatwiejszego do najtrudniejszego. To salonowe i szybkie zdobienia, czyli w pigułce to, co lubicie najbardziej. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj będziemy robić marmurek, ale nie taki baby boomerowo neutral. Absolutnie nie. Będzie mega elegancki, mega szykowny Jesienny i z głębią. i na najnowszej kolekcji Drive Me Crazy. Zaczynamy! Do zdobień użyjemy wszystkich kolorów z kolekcji Drive Me Crazy: Melanie Jump, Black Ivory, Stop, Royce Boys, Halina Turbina, Hey Grey, Violetta Cabrioletta, Luxurella, Miss Dynamic, Identico oraz białej hybrydy Mr. White. Do stworzenia efektu posłuży nam Aquagel. Do wykończenia użyjemy topu Super Matte oraz Tip Topa. Zdobienia wykonamy na tipsach. Do ich zmatowienia użyjemy polerki o gradacji 100 na 180. Na szkiełko nail art wyłożymy kolory potrzebne do malowania marmurków oraz mieszanki brokatowej. Cienkie linie namalujemy pędzelkiem Master Nail Art 006. Marmurki wykonamy pędzlem Ombre Brush. Ponadto użyjemy nowych folii transferowych Call Me Goldie i Transflor. Efekt rozbłysku zapewni nam Pixel Effect Kopciuszek. Marmurkowe i kolorowe kamienne zdobienia to trend, który cały rok nosi się na paznokciach. Klientki bardzo lubią takie zdobienia, ponieważ są one unikatowe, za każdym razem wyjdą inaczej. Oprócz tego robi się je szybko i dość prosto się ich nauczyć. Warto zaznaczyć, że nasze indigo designerki to są artystki i czerpią inspirację zewsząd. Czasami stosują niekonwencjonalne metody, których nie możemy przełożyć w pracy salonowej, ale warto podejrzeć taki typ pracy, ponieważ może on wpłynąć na naszą kreatywność. Kto wie, być może takie nietuzinkowe spojrzenie otworzy Wam oczy na jakąś opcję, którą same sobie wymyślicie i same stworzycie własną technikę zdobienia. Przed przystąpieniem do malowania matowimy polerką wszystkie tipsy, na których będziemy wykonywać zdobienia. Na paletkę nail art nakładamy po kropli kolorów Miss Dynamic, Black Ivory, Luxurella. Pomiędzy nimi nakładamy kroplę Luxurelli oraz Mr. White. Pokrywamy tips 2 warstwami koloru Melanie Jump i każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie Multi-LED. Utwardzony kolor pokrywamy cienką warstwą aquagelu i pozostawiamy produkt nieutwardzony. Następnie pędzelkiem Ombre Brush ściągamy jednym pociągłym ruchem przygotowane wcześniej krople koloru na palecie nail art. Układamy pędzelek pod kątem około 45 stopni do powierzchni tipsa i przenosimy kolory na tips, tworząc tym samym całe zdobienie. Nie dociskamy. Pędzel prowadzimy powolnym, falującym ruchem, rozkładając kolory sukcesywnie po całej powierzchni. Dzięki takiej metodzie nakładania produktu kolory nie mieszają się ze sobą, tylko powoli rozkładają się, tak jak je nałożyliśmy na pędzel, tworząc osobne linie. Jeśli po ułożeniu produktu pojawią się bąbelki, możemy je usunąć poprzez dociskanie cienkim pędzelkiem od góry do momentu, aż bąbelek zniknie. Zabezpieczamy zdobienie tip-topem i utwardzamy przez 30 sekund. Pierwsze zdobienie gotowe. Prawda, że szybkie? Do drugiego zdobienia potrzebujemy kolorów Stop, Violetta Cabrioletta, Hey Grey i Mr. White. Wykładamy kolejno krople kolorów na paletkę nail art. Pędzlem Master Nail Art 006 rozmazujemy je i tworzymy zygzaki. Pamiętajmy, by nie przesadzić, kolory nie mogą być całkowicie zmieszane ze sobą. Wykonujemy dosłownie kilka ruchów pędzlem. Pokrywamy tips 2 warstwami koloru Stop i każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Niektóre kolory są tak mocno napigmentowane, że spokojnie wystarczyłaby jedna warstwa, żeby uzyskać efekt końcowy. Ale akurat w tej technice preferujemy pracować na 2 warstwy, ponieważ ten marmurek wychodzi nam bardziej finezyjny, taki po prostu bardziej warstwowy. Z drugiej strony, jeżeli ktoś by chciał spróbować, jak on wyjdzie na jedną warstwę, to pamiętajcie proszę o tym, że czas utwardzania będzie dłuższy. Nie chcemy przecież, żeby nasze dzieło nam się pomarszczyło. Na utwardzony kolor nakładamy cienką warstwę aquagelu, którego nie utwardzamy. Dokładnie tak jak w poprzednim zdobieniu sięgamy po pędzel Ombre Brush, ściągamy nim kolory z palety tak, jakbyśmy nabierali je łopatką i nakładamy na tips. Ruchem falistym, nie odrywając pędzla od powierzchni. Następnie od góry dokładamy drugą warstwę mieszanki kolorów. Tym, co zostało na pędzlu, tworzymy unikalny wzór. Nie utwardzamy, ponieważ za chwilę będziemy rozdmuchiwać kolory.
Tak jak mówiliśmy na początku, nie jest to technika dedykowana do salonów, ale jeżeli ktoś bardzo chciałby ją zaadoptować, to słuchajcie, turbo ważna sprawa. W tym momencie stylistka musi mieć maseczkę na buzi. I to nie chodzi o obostrzenia obecne, pandemiczne, tylko po prostu o higienę. Jeżeli ktokolwiek pracował w taki sposób kiedyś, chociażby technicznie czy eksperymentalnie, to zawsze pamiętał o maseczce na buzi, no bo to już jest kwestia po prostu higieny. Wykorzystujemy skówkę od pędzla do zdobień, która na końcu ma małą dziurkę, przez maseczkę ochronną. Dmuchamy w skówkę i rozdmuchujemy kolory w różne strony. Aquażel spowoduje, że kolory delikatnie się rozmyją. Utwardzamy zdobienie przez 30 sekund w lampie. Na paletkę Nail Art wykładamy ponownie kolor Mr. White. Zanurzamy w nim pędzel Master Nail Art 006 i na utwardzonym zdobieniu malujemy nieregularne linie, tak zwane pęknięcia, typowe dla marmurkowych zdobień. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie, zabezpieczamy tip-topem i ponownie utwardzamy w lampie przez 60 sekund. A jeśli lubicie matowe wykończenie, możecie użyć topu Super Matte. Pomimo że Super Matte nie posiada lepkiej warstwy, i tak można go przetrzeć fioletowym cleanerem, wtedy mamy taki święty spokój, że na pewno ten mat to będzie 300% mat i będzie nim jak najdłużej. Tak prezentuje się nasz drugi marmurek w dwóch wersjach, matowej i błyszczącej. Które wykończenie wybrałybyście dla siebie? Do trzeciego zdobienia potrzebujemy kolorów Royce Boys, Halina Turbina, Violetta Cabrioletta, Luxurella i Mr. White. Wykładamy po kropli każdego koloru na paletkę. Od Haliny Turbiny zaczynamy, ale nie myślimy o tym, który kolor będzie pierwszy. Rozkładamy krople tak, jak się nam podoba. To zdobienie za każdym razem ma prawo wyjść inaczej. Pomiędzy ciemniejsze krople wykładamy Mr. White'a. Tips pokrywamy kolorem Royce Boys, nakładamy dwie warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Dokładnie tak samo jak w poprzednich zdobieniach nakładamy cienką warstwę aquażelu, nie utwardzamy. Ściągamy kolor z paletki pędzlem Ombre Brush. Przykładamy pędzel pod kątem do powierzchni tipsa, rozkładamy mieszankę kolorów falistymi, nieregularnymi ruchami. Tworzymy wzór, który delikatnie rozpływa się na aquażelu. Przez skówkę od pędzla dmuchamy na zdobienie, dzięki temu kolory jeszcze bardziej się rozpłyną, tworząc kamienną fakturę. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie odcinamy kawałek folii transferowej Transflor, ugniatamy ją w palcach, aby folia nie odbiła się w całości, zajmując tym samym dużą powierzchnię zdobienia. Dociskamy kawałek folii do tipsa i szybkim ruchem odrywamy. Dzięki temu uzyskaliśmy bardzo delikatny i nieregularny efekt. Kolorem Mr. White malujemy kamienne pęknięcia, staramy się nawiązać do tych kształtów, które już powstały. Zabezpieczamy zdobienie tip-topem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Mamy to. Kolejne zdobienie jest gotowe. Następny tips pokrywamy kolorem Black Ivory. Malujemy dwie cienkie warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Do tego zdobienia również użyjemy folii transferowej. W tym celu odcinamy kawałek folii w całości i gnieciemy ją w palcach. Przykładamy do tipsa, aby odbiła się na warstwie lepkiej. Dzięki temu, że była pognieciona, odbiła się tak, jak oczekiwaliśmy. Następnie nakładamy cienką warstwę aquażelu. Kolorów użyjemy tych samych, które nałożyliśmy na paletę do trzeciego zdobienia. Jednym ruchem pędzla nabieramy kolory i przenosimy na tips, stopniowo zwiększając docisk. Wycieramy pędzel o czysty wacik i ponownie nabieramy kolory z paletki. Przekładamy je na tips po drugiej stronie zdobienia i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Następnie nakładamy na paletkę Nail Art kroplę aquażelu, sypiemy odrobinę Pixel Effect kopciuszek i mieszamy pędzlem do uzyskania jednolitej konsystencji. Nakładamy na zdobienia naszą brokatową mieszankę, gdzieniegdzie rozkładając piksel na zdobieniu, delikatnie, nie przesadzamy z ilością drobinek. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na koniec nabłyszczamy tip-topem i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Jeżeli po utwardzeniu tip-topa zauważymy, że mamy jakieś drobinki, to trzeba się ich pozbyć delikatnie, bufferem zetrzeć, nie za mocno, żeby nie przepiłować się do wzoru, oczyścić powierzchnię i ponownie pokryć wszystko tip-topem. Ostatnie zdobienie gotowe. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia kamienno-marmurkowe. Spróbujecie odtworzyć któreś z nich? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak często wykonujecie marmurki oraz jakie są Wasze ulubione produkty do tej techniki. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę. Cześć!